Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się recenzją nowej maszyny, która wpadła w moje ręce od firmy Engwe. Jest to model Engwe M20, słuchajcie. Ten oto wspaniały rowero-motocykl. Mówię rowero-motocykl, bo wygląda to jak motocykl, ale nadal jest to rowerem. Spójrzcie, jak świetnie wygląda ten rower. Jest po prostu przekozak. Strasznie mi się podoba. Krótko o nim. Bateria 13Ah. Zacznijmy właśnie od tego. Bateria 13Ah. On występuje w wersjach dwubateriowych. Słuchajcie, możecie go kupić z dwoma bateriami. Ja otrzymałem do testów M20 z jedną baterią. Drugą baterię montujecie tutaj, gdzie widzicie już pod tą sakwą, którą też dostaniecie w komplecie. Taką fajną, dużo rzeczy pomieści. Tu pod spodem jest szyna, do której też możecie przykręcić, a jak kupicie już z dwoma bateriami, to już będziecie mieli to zamontowane i będziecie mieli dwie baterie 13, czyli łącznie 26 Ampere-godzin. Taka 13 starcza spokojnie na 80 km takiego spokojnego wspomagania na trzecim stopniu, co Wam pokazałem na przykładzie EP2 Pro, Engwe EP2 Pro. Bateria ta ma tutaj wskaźniczek naładowania taki diodowy. Ma też z boku, jak widzicie, port USB do ładowania smartfona, tak jak ja mam w tej chwili tutaj podłączony. Jest tu włącznik, wyłącznik baterii oraz port ładowania. Zapinana jest ona taką standardową szynę. Tutaj blokujecie sobie kluczykiem. Kluczyki dostajecie dwa w komplecie. Mamy tutaj hamulce mechaniczne, tarczowe. Powiem szczerze, przydałyby się hydrauliki, ponieważ działałyby lżej, ale te mechaniki równie fantastycznie hamują ten rower. Aż jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, bo już pojeździłem oczywiście, ja zawsze sobie jeżdżę, zanim zrobię jakąś recenzję roweru. Troszeczkę muszę nim pojeździć, żeby po prostu wiedzieć, co z czym się je. Zanim dojdziemy do najważniejszego, jeszcze spójrzcie na te fantastyczne lampy podwójne LEDowe z przodu. W tej chwili rower, gdy tylko włączymy, zapalają się paski LEDowe i ich nie można wyłączyć, one są standardowo, się cały czas palą. Spokojnie, dużo baterii to nie zużywa. Poza tym mamy tutaj przełącznik świateł głównych, można powiedzieć krótkie, długie, i jak zapalimy, to zobaczcie, wtedy zapalają się pełnoprawne lampy. Dwie, naprawdę jasno w nocy jest, pokażę Wam to w późniejszym etapie filmu. Z tyłu oczywiście lampa bardzo mocno widoczna, czerwona. Zobaczcie, jak elegancko wyposażona oczywiście w stop. Gdy naciśniemy klamkę hamulca, tutaj zapala nam się stop. Tak samo gdy wyłączymy, zobaczcie, naprawdę jest to bardzo, bardzo jasne oświetlenie w nocy. Oczywiście grube opony 20-calowe, 4-calowej szerokości. Fantastycznie trzymają się drogi, co mogliście zobaczyć na przykładzie EP2 Pro. Tam są dokładnie takie same opony. No i co najważniejsze, zobaczcie ten potężny widelec z przodu, ten amortyzator. Działa po prostu cuda. Jego ugięcie jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Zobaczcie. Jest tutaj oczywiście regulacja naprężenia tego. Są to sprężynowe lagi, ale powiem Wam, że naprawdę dają radę w takim terenie. Zresztą Wam pokażę, jak się jeździ po takim terenie. Jest tutaj oczywiście tylny, można powiedzieć, amortyzator, nawet nie damper. Taki zwykły, budżetowy. Oczywiście jest tutaj sprężyna, ale naprawdę, wierzcie mi, robi robotę. Zobaczcie. Fajnie ugina, klikniecie w dziurę. Elegancka sprawa. Jazda tym rowerem po nierównościach to czysta poezja. Tak jak zmora rowerzystów jest bruk, to tutaj nie ma takiego czegoś. Nieważne gdzie jedziecie, po bruku, po błocie, po piachu, ten rower jedzie po prostu wyśmienicie. Ja Wam to wszystko pokażę. Mamy tutaj przerzutki Shimano, turnej, więc nie są jakieś wyszukane, ale działają bardzo dobrze. Jest to tylko przerzutka tylna, 7 stopni, jak najbardziej wystarcza. Ja dostałem wersję EU, słuchajcie, EU, czyli fabrycznie ona przychodzi skryzowana do mocy, do prędkości raczej do prędkości 25 km na godzinę. Oczywiście da się to odblokować i tutaj siedzi silnik 750 W w piku dający 1000 W. Także no mocy nie zabraknie, naprawdę wierzcie mi, jeździ się tym rowerem jak motorem. No to on tak wygląda, nie jak motor. Wyświetlacz jaki mamy jest wyświetlaczem takim bardzo prostym. Podstawowe informacje, stan naładowania baterii, o tutaj u góry, kilometry, stopnie wspomagania
I tutaj mamy różne funkcje, które możemy sobie zmienić. Trip to jest przejechane kilometry dzienne. ODO, widzicie, 12,7 km już przejechałem, żeby potestować rower. Maksymalna prędkość, jaką osiągnąłem teraz, 22 km na godzinę. Średnia 22,1. No i dalej trip już przechodzimy. Tu na dole są dwa przyciski, plus i minus, trochę w takim miejscu nie za bardzo wygodnym do zmiany stopnia wspomagania. I tutaj po środku zmienia się stopień wspomagania. Mamy ich 5 oraz 0. Możemy jechać bez wspomagania. Ja jeżdżę zawsze na 3, bo to mi wystarcza. W tej chwili mam zablokowany oczywiście na wersję EU, czyli do 25 na godzinę, ale po odblokowaniu tego roweru, ten rower leci 42 mi się udało osiągnąć na samej manetce. Także prędkość myślę, że wystarczająco. Z pedałowaniem pewnie będzie jeszcze szybciej. Przetestujemy sobie to. I powiem Wam, że przy większych prędkościach ten rower na tych kołach jedzie niesłychanie stabilnie. Naprawdę niesłychanie stabilnie, żadnych wibracji, nic. Jedzie jak po szynie. Mamy tutaj manetkę połówkową w wersji chyba International, czyli tej takiej niezablokowanej, odblokowanej. Powiedzmy, jest chyba pełna manetka, taka rolka. A tutaj mamy, o, zobaczcie, taką połóweczkę. Bardzo fajna też i znowu powtarzam, że to jest dużo szersze. Zobaczcie, tak jak przy EP2 Pro, tu mamy, zobaczcie, takiego gripa, takiej szerokości, a jak weźmiemy sobie z tej strony, on jest o tyle szerszy, mniej więcej tak na rząd wielkości, że ta ręka leży fajnie, jak nie chcecie manetki używać i Wam się nie męczy, bo jakby była troszeczkę za krótka, to ta ręka zawsze tam gdzieś spada, kuje i coś tego, a tu jest bardzo fajnie, elegancko i ta manetka bardzo fajnie działa. Na wyposażeniu oczywiście mamy buczek, który jest tutaj pod siedzeniem, gdzie również znajduje się sterownik całego urządzenia. Na uwagę zasługują także wspaniałe aluminiowe felgi. W ogóle cały rower jest aluminiowy, to wszystko jest aluminium. Ale i tak rower do lekkich nie należy, bo z tą jedną baterią waży ponad 40 kg. Także no, do bloku on się raczej nie nadaje, żeby po schodach go gdzieś tam tarmosić. No ale coś za coś. Ta waga rekompensuje tym, że ten rower jest niesłychanie stabilny, jak się nim jedzie. Ja w zestawie dostałem taką sakwę, można powiedzieć, którą się troczy tutaj, żeby zasłonić właśnie chyba te otwory montażowe na dodatkową baterię, na jakiś samolot akurat teraz leci. Jest fajna, bardzo świetna, dużo pomieści. Zobaczcie, mam tutaj klucze, pompkę, zestaw do naprawy koła, jakieś klucze imbusowe. Picie sobie przytroczyłem tutaj takim ekspanderem, bo brakuje mi tutaj na bidon jakieś coś takiego, ale to trzyma się niesamowicie. Miły dodatek. Kanapa, jak widzicie, nieregulowana, jak w motocyklach, po prostu stała. Nie możecie tutaj regulować i tutaj może pojawić się problem, jak ktoś jest wysoki, na przykład ma 1,90 m, no to może troszeczkę wyglądać źle na tym rowerze, ale powiem Wam, ja mam 1,75 m i jedzie mi się bardzo wygodnie, czuję się tak, jakbym kurde jechał na jakimś naprawdę motorze. Na uwagę zasługują tutaj także te platformy, zobaczcie jakie szerokie platformy dostajemy i są mega wygodne, szerokie, fajnie się tym jedzie, zwłaszcza na manetce jak chcemy jechać jako motor, powiedzmy. Świetna sprawa, naprawdę. Bardzo fajnie trzymają nogi, mają tu takie kolce wystające, które wbijają się w buty i trzyma się ten rower bardzo fajnie. Przepraszam za moje klapki, ale wyjechałem z domu i nie mam butów, po prostu jest dzisiaj tak gorąco. No i niestety będę musiał jechać w klapkach. Chyba wybaczycie mi tą małą niedyspozycję. Te szerokie opony pompuje się maksymalnie do 1,4 atmosfery, ale ja proponuję tak do 1 atmosfery i wtedy jest ok. One są na tyle elastyczne, że dodatkowo oprócz tych amortyzatorów zastosowanych w rowerze, same te koła są tak elastyczne, miękkie, że wybierają dodatkowo każdą nierówność, że amortyzator plus opona równa się naprawdę przyjemna jazda dla Waszych cojones i nie tylko cojones. Jak już mówiłem, sterownik jest tutaj pod siedzeniem odkręcanym na 4 śrubeczki. Możemy wyciągnąć i sobie zobaczyć, jak to tam wygląda w środku. No i ta kierownica, zobaczcie, jak motocyklowa wygląda. Fajnie można sobie różne sprzęty nanizać, że tak powiem. Ja akurat sobie przyczepiłem tutaj telefon na środku. Tutaj już fabrycznie macie po lewej stronie wyświetlacz, także macie tutaj wolną przestrzeń na swoje gadżety. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, jeżeli chcecie zakupić ten rower taniej, to mam dla Was kod rabatowy, która firma Engve mi udziela. Możecie ten rowerek kupić naprawdę sporo taniej.
Link oczywiście do oferty znajdziecie w opisie tego filmu. Link do strony, która znajduje się w opisie filmu, jest to link do firmy, która zajmuje się dystrybucją dla firmy Engwe i nie tylko tej firmy na Europę. Także jest to bardzo bezpieczny zakup i nie musicie się nic obawiać. Link znajdziecie w opisie strony, jak już mówiłem, oraz na mojej stronie marcin.pl w dziale rabaty sklep, gdzie również znajdziecie fajne oferty, fajne zniżki na różne rzeczy. Spójrzcie, zobaczcie, może coś znajdziecie dla siebie ciekawego. Zobaczcie, jeszcze tylko tak nadmienię Wam, tutaj macie tą tabliczkę taką znamionową, model M20, tu jest napisane Power 250 W Speed, czyli prędkość 25 na godzinę i sama waga roweru 38,1 kg, plus bateria, no to jest ponad 40 kg spokojnie, który rok produkcji 2024, load capacity, czyli maksymalnie poniżej 150 kg można obciążyć ten rower, także każdy jest w stanie pojechać na tej maszynie. Manetka w trybie zablokowanym, czyli europejskim, jest to taka tak zwana podprowadzanie albo ruszanie z miejsca. Zobaczcie, tylko nacisnę, on się delikatnie zaczyna rozpędzać. To jest tylko do ruszenia. Oczywiście, jeżeli obawiacie się że manetki, że Was kontrola jakaś policji zatrzyma albo coś takiego, oczywiście możecie ją ściągnąć i zmienić sobie gripy, jak się boicie, ale z mojego doświadczenia wiem, że nie ma się co bać, tylko po prostu trzeba myśleć, jak się jeździ, jeździć z głową, a nie świrować jak debil. Dobra, no to lecimy. 3. stopień wspomagania, ruszamy, lekko ruszymy, zobaczcie, pół obrotu i już nam zaczyna załączać się wspomaganie i ciśniemy. Gałązkami dostałem. Zobaczcie, po jakim terenie jadę. Te pukania, co będziecie słyszeć, takie dochodzą, to dochodzą właśnie z tej sakwy, bo ja tam mam statyw do kamery i klucze i te różne podskakuje, to nie są dźwięki roweru jakby coś. No zobaczcie, jaka trasa, ja się nie obawiam wjeżdżać w takie rzeczy, bo on po prostu przez to przejeżdża jak przez masło. Tutaj macie bruk i zobaczcie jak on sobie radzi. Naprawdę nie obrażam już się na drogę brukową. Jak jadę zwykłym rowerem, to jest horror, po prostu horror, a tutaj jest wspaniale. No i teraz hamulce, zobaczcie, lecimy z górki. Słyszycie? Koło się blokuje jak nacisnę, także hamulce naprawdę dają radę. No i ta prędkość na nierównościach, zobaczcie, on jest bardzo, bardzo stabilny. Zwolnijmy trochę, Marcin, nie szale, bo się jeszcze wyglebisz, a ja nie mam ani butów, ani spodni, bo jest po prostu gorąco dzisiaj. Naprawdę niespotykana stabilność tego roweru jest w porównaniu do zwykłych rowerów na cienkich kołach. No już sam z górki się rozpędził prawie 40 na godzinę, no 37-38. Dobra, gdzie teraz, Marcin? Lecimy w lewo. Zobaczcie, mówię, ja cały czas jestem na zablokowanym trybie. Później sobie oczywiście odblokujemy, ale odblokowanie pokażę Wam, jak to zrobić, żeby nie było wszystko w jednym odcinku, w kolejnym materiale, tak żebyście trochę poczekali i oglądali następny materiał. A co? Nadmienię tylko, że odblokowanie jest bardzo proste. Patrzcie, odblokowałem go i na odblokowanym radzę jeździć na 1. stopniu wspomagania, bo on już jedzie ponad 20 na godzinę na jedynce, no ale manetka już tutaj normalnie działa, teraz przekręcamy i ona ma tak zwany slow start, czyli nie daje Wam pełnej mocy na starcie, żeby nie spalić silnika, tylko on się tak wolno troszeczkę napędza, żeby uwolnić całą moc. Jest to dobre zabezpieczenie silnika. Zobaczcie, maneteczka. No już mamy 37, prawie 40 było, no ale po tym bruku nie będziemy zapierdzielać, choć mówię, on jedzie bardzo stabilnie. Kozak normalnie, kozak. Z tego roweru, słuchajcie, bardzo wygodnie się zsiada, dużo wygodniej niż z klasyka. Zobaczcie, możemy sobie tak wysunąć go i już jesteśmy poza motorkiem, tak samo wsiadamy, cyk, fuch i lecimy, nie? Bardzo fajne, wygodne. Nóżka też konkretna, słuchajcie, zobaczcie, porządna, o tym właśnie nie wspomniałem. Nóżka aluminiowa, porządna. I co najważniejsze, słuchajcie, w tych rowerach wszystkie części zamienne na stronie Engwe są dostępne. Coś Wam się popsuje, nie ma problemu, dostaniecie to bez żadnego problemu. Takie goreczki jak tutaj nie stanowią dla niego żadnego wyzwania, słuchajcie.
Na kamerze nie widać, ale tu jest dość stroma górka. Rower oczywiście trochę zwolni, ale jedzie lekko i przyjemnie. No i mówię, ten bruk, jestem kurde w szoku normalnie. Jak nie lubiłem bruku, tak teraz mi on jest obojętny. Ja tak, jak tylko go zobaczyłem, uważałem, że to jest kurde rower na teren i wcale się nie zawiodłem. Bo naprawdę w terenie jeździ się wyśmienicie, naprawdę. Amortyzatory, choć sprężynowe, robią naprawdę wielką robotę. Aczkolwiek na dużych wybojach takich można podskoczyć. Podbije Wam dupę. No ale jest to budżetowy rower elektryczny. Jak myślę, że za taką cenę. Sprawdźmy prędkość na manecie. To jest lekko pod górkę. Pod górkę 35 leci. 38, bo już się teren wypłaszcza. O, i teraz kawałek płaskiego. 40, no około 40, to jest taka prędkość na prostym, na manetce. Z pedałowaniem będzie trochę więcej, nie? 42, no dużo więcej nie ma, 42, 43. Na godzinę, widzieliście? Po takich kamlotach wyobraźcie sobie to jazdę zwykłym rowerem. Nie do pomyślenia, nie do pomyślenia, a ten trzyma się jak popierniczony drogi. Naprawdę przyjemnie się jeździ. Jak ktoś chce poszaleć sobie właśnie w takim terenie, to ten rower będzie po prostu przekozak. Naprawdę idzie się odstresować. Ja na co dzień jeżdżę spokojnie, ale czasami potrzebuję też takiej jazdy. I to jest, kurde, kozak, tylko muchy się zjada po drodze. Ja jeszcze w klapeczkach, nie? No, elegancko, kurde, zobaczcie. Dziurska, nie dziurska. Na normalnym rowerze byście się już wyglebili ze 300 razy. Taki teren to dla niego żadne wyzwanie. Tu gdzie zapierniczałem z góry, teraz muszę podjechać z powrotem. Kiedyś, jadąc zwykłym rowerem, zobaczcie, ja na 7 stopniu wspomagania, siódmej przerzutce jadę, czyli tej najwyższej, i dalej radę. Kiedyś bym normalnie tym zwykłym rowerem, to już bym wiedział, co mnie czeka, dużo potu, wysiłku. A tu lecę sobie spokojnie na 3 stopniu. Rower sam się sunie. No 3 stopień wspomagania. Nie trzeba więcej. Nie trzeba. Patrzcie, jak on świeci w nocy. Kurde. Zarąbista sprawa, nie? No pięknie to widać. Oświetlenie jest naprawdę super. Majka, mistrz drugiego planu. Chodź tutaj, zademonstruj. Naciśnij hamulec u mnie w rowerze. Zobaczcie, jak się stop ładnie zapali. A widzicie? Puść. Pomrygaj tak trochę, żeby ludzie widzieli. A tak właśnie widać jasno. No i zobaczcie, do przodu świetnie widać. W kamerze oczywiście tutaj jest taka jakby kula, nie? Ale wierzcie mi, świeci dookoła ładnie, wszędzie wszystko widać. No, dla mnie poezja. Dzięki tym podwójnym światłom zobaczcie, jak jest jasno. Ja bardzo daleko stałem, widzieliście. Jedź tam dalej sobie. O, super. Podsumowując, rower to świetna sprawa w teren. Ta maszyna świetnie pokonuje wszelkie nierówności, jest po prostu przekozacka. Siodło, choć niepozorne, słuchajcie, jest mięciutkie i wbrew pozorom bardzo wygodne. Jest to rower budżetowy, dodatkowo jak już powtarzałem, macie u mnie zniżkę na ten rowerek, na ten czy inny. Wszystko oczywiście znajdziecie na mojej stronie marcinmarcin.pl w dziale rabaty sklep. Tam odnośnik również znajdziecie w opisie filmu. Świetny rowerek za świetne pieniądze. Jak dla mnie kozak. Czy warto kupić? Moim zdaniem jak najbardziej warto. Czy jest to rower legalny?
Poza tym jak on wygląda jak motor, można powiedzieć i można go tak skonfigurować, by był legalny. Jeżeli kupicie wersję EU, jest ona skryzowana do prędkości 25 km na godzinę. Można to oczywiście odblokować, jak już powiedziałem, w następnym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić. Ściągnąć manetkę, zmniejszyć amperaż, bo też można, i rower staje się legalny. Gdy osiągniecie prędkość 25 km na godzinę, odcina Wam zasilanie, więc jest wszystko zgodne ze sztuką. No oczywiście manetkę też trzeba ściągnąć, jeżeli chcecie to być w pełni legalni, założyć zwykłego gripa. No i myślę, że wtedy rower może być legalny. Aczkolwiek zwraca na siebie uwagę, nie ukrywajmy, no zwraca na siebie uwagę. Ja tutaj pojeździłem troszeczkę po tych wioskach okolicznych i no, ludzie się oglądają, bo jest to nietypowy wygląd dla roweru. I jak komuś to nie przeszkadza, to śmiało może kupować. Co można powiedzieć o wadach tego roweru? No wadą jest to, że nie ma na przykład regulowanego siodełka. No, tak jak w motorze też nie macie generalnie regulowanego. Jest to wada i zaleta. No, mówię, to jest, jak ktoś będzie miał, nie wiem, 1,90 m, to nie wiem, może wyglądać na nim troszeczkę dziwnie. Ja mam 1,75 m i siedzi mi się na nim bardzo wygodnie. Kręgosłup mnie w ogóle nie boli, dupa mnie w ogóle nie boli. Przejechałem około 25 km. Następna wada, hamulce. Hamulce mogą być tutaj hydrauliczne, aczkolwiek mechaniczne sprawdzają się doskonale. Nic nie piszczy, nic nie kwiczy, hamuje dobrze, nawet do zablokowania koła. Tylko większą siłę trzeba użyć do zahamowania. Na chwilę obecną nie widzę tutaj więcej wad. Amortyzatory, które tutaj są budżetowe, są zwykłe sprężynowe, dają sobie świetnie radę, choć mówię, na większych wybojach podbija to do góry. No ale jeżeli chodzi o tłumienie nierówności, rewelacja, petarda, mi się to strasznie kurde podoba. Kupując taki rower, zapomnijcie co to bruk, bo Wam to nie będzie po prostu przeszkadzać. No i to tyle w tym odcinku, słuchajcie, oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy sobie testować dalej tą maszynkę, bo to nie jest pierwszy i ostatni film z tym rowerem. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Sayonara di Bambino.